Cześć, nazywam się Monika Urantówka i witam Was w kolejnym odcinku. Dziś namaluję dla Was myszkę mini, używając kolorów hybrydowych i pigmentów, a na koniec filmiku sami ocenicie, która wersja jest lepsza. Okej, zaczynamy. Na jednym tipsie będzie namalowana myszka kolorami hybrydowymi, a na drugim pigmentami. Jak widzicie, tipsy mam już przygotowane, smatowione i wykonałam na nich już szkic myszek. Jak zwykle używałam miękkiego ołówka 4B. Jasno-beżowym kolorem hybrydy wypełniam twarz myszki. Pamiętam, żeby warstwy robić cienkie. Jeżeli macie problem ze szkicem, właściwymi proporcjami czy cieniowaniem, zapraszam Was serdecznie na szkolenia do Krakowa. U mnie nauczycie się tego wszystkiego, a także czystego malowania, pięknego ocieniowania, cienkich linii, a także wiele więcej. Okej, aby wyrównać pojedynek, tą myszkę również będę cieniować. Zaczynam od kokardki. Biorę ciemniejszy odcień czerwieni i nakładam go w miejsca, które będę potem cieniować. I tak samo postępuję w przypadku buzi, czyli nakładam ciemniejsze elementy tam, gdzie chcę, żeby powstał cień, a potem rozcieram je delikatnie z użyciem topu No Wipe. Pamiętamy, że cienie dajemy w miejscu, gdzie pada nam normalnie cień, czyli na przykład pod kokardką na czole albo w zagłębieniach. Po wykonanych cieniach, czyli ciemniejszych elementach, dodaję rozbłyski, używając białego koloru. Użycie jasnego koloru powoduje, że tworzy nam się piękny kontrast. Musicie mi tutaj wybaczyć, że na chwilkę uciekłam Wam z kadru, ale już się poprawiam.
Do cieniowania na czarnych elementach używam niebieskiej hybrydy. Wszystkie elementy są już wypełnione, także zostały nam już tylko kontury. Mimo że cała postać miała być malowana tylko hybrydą, to do czarnego koloru postanowiłam dodać odrobinę pigmentu, dzięki czemu mogę uzyskać piękne, cienkie kontury, co niestety nie byłoby zbytnio możliwe przy użyciu samej hybrydy. Jak wiecie, hybrydy są bardziej lejące i tutaj uzyskanie cienkiego konturu byłoby bardzo problematyczne. Dlatego do konturów polecam Wam produkt, który jest troszeczkę bardziej napigmentowany i gęstszy niż sama hybryda. Mogą to być żele albo właśnie pigmenty. Ok, myszkę utwardziłam, przykryłam topem No Wipe i tak prezentuje się pierwsza myszka malowana kolorami hybrydowymi. Jak widzicie, mam przygotowaną już paletkę z pigmentami. Pigmenty mam rozmieszane z topem Velvet w stosunku 1:1. A co to są pigmenty? Pigmenty są to produkty, które same ze sobą nigdy się nie utwardzą. Muszą być rozmieszane z dodatkowym produktem. Może to być Multiart, a może to być na przykład Top Velvet, tak jak w moim przypadku. Pamiętajcie o proporcjach. Zawsze mieszamy 1:1. Jeżeli pigmentu będzie zbyt dużo, jest to tak mocno skoncentrowany produkt, że po prostu możecie mieć problem z utwardzeniem. Ponadto pigmentami pracujemy na płasko. Jeżeli zrobicie zbyt grubą warstwę, również możecie mieć problem z utwardzeniem pigmentu. Przez to, że jest to produkt mocno napigmentowany, te warstwy mogą być dużo cieńsze i zobaczycie, że krycie będzie przepiękne. Jak widzicie, tutaj używam już innego pędzelka, jest to płaski pędzelek do żestowo. Oczywiście jak zwykle wszystkie produkty, numery pędzelków będziecie mieć w opisie i pracujemy całkiem na płasko, czyli robimy bardzo cieniutkie warstwy. Kolejność jest praktycznie taka sama, czyli najpierw wypełniam buzię, potem będą cieniowania, a na samym końcu jak zwykle kontury.
Jak widzicie tutaj do konturów postanowiłam użyć ciemniejszych wersji kolorów podkładowych, czyli do kokardki używam bardziej czerwono-bordowego koloru, a do twarzy odcienia brązowego. Dzięki temu nasza postać wydaje się jeszcze lżejsza i bardziej trójwymiarowa. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie produkty, których używałam, numerki pędzelków, a jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to wbijajcie śmiało na mojego Instagrama albo Facebooka i piszcie śmiało. A jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Czekam na Wasze pomysły. Ok, dodaję ostatnie rozbłyski i nasza myszka prawie jest już gotowa. Pamiętajcie, że pigmenty trzeba utwardzić nieco dłużej niż zwykłą hybrydę. Ja polecam Wam utwardzić 2 do 3 minut, tak dla pewności. Jeżeli gdzieś mieliście za grubą warstwę, to będziecie mieć pewność, że ta myszka Wam się ładnie utwardzi. Przy malowaniu pigmentami stopem Velvet jest o tyle ułatwiona sprawa, że po prostu po utwardzeniu Wasz rysunek będzie całkowicie matowy. Także będziecie widzieć, że całe zdobienie Wam się pięknie utwardziło. I dopiero wtedy nakładacie Top No Wipe albo Top Velvet, jeżeli wolicie wersję matową. Ja nałożyłam standardowo Top No Wipe. Tak prezentują się obie myszki, a teraz sami możecie porównać, która wersja Wam się bardziej podoba. Czy ta po lewej stronie malowana hybrydami, czy po prawej malowana pigmentami. Czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawa, która myszka bardziej Wam się podoba i która myszka według Was jest łatwiejsza do namalowania. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do spróbowania swoich sił w malowaniu pigmentami i sami zrobicie próbę malując hybrydami i pigmentami i zobaczycie, która wersja dla Was jest lepsza, ładniejsza i łatwiejsza. Tutaj u góry macie taką małą miniaturkę, możecie w nią kliknąć i Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. W opisie na dole znajdziecie wszystkie produkty, których używałam w filmiku, linki do moich mediów społecznościowych i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!